Mamy poranek, 25 sierpień, godzina 8, jakieś 20 km od granicy z Kazachstanem, w tamtą stronę na wschód, po prostu na wschód, równo, i później dojedziemy do granicy. Spaliśmy na takiej łące w dolinie między górami. Troszeczkę dzisiaj wieje, więc jest chłodno. Taki jest ten poranek, dość rzeźki, ale słońce już jest dość wysoko, więc pewnie za godzinę, jak skończymy jeść, zaczniemy się składać, to już będzie cieplej, będzie można się rozebrać z kurtek puchowych. I co, wstaliśmy przed chwilą, noc była w miarę ciepła, rano tylko trochę rosy, widać po namiotach, że są troszkę wilgotne, jeden i drugi. Rowerki dzięki słupowi sobie tak stały, szczepione linką. Ja tutaj rozłożyłem ładowanie, żeby podładować baterię, a może zdąży się doładować do 100%. Jesteś goła? Nie, możesz patrzeć. Kamera może patrzeć? Tak, kamera też może patrzeć. Widzicie? Znowu się nie udało do rędy nagiej złapać. Miała się w Songkulu nago kąpać, nie kąpała się. W namiocie siedzi ubrana. Tak, niestety. Niestety. Wypadły dwie śrubki. Dwie śrubki wypadły z laptopa, tak? Tak. Tym nożem. Trzęsień. A ja jeszcze parę dni temu się wszystkie zakręciłam. Tak, nie mamy idealnego narzędzia, żeby to dokręcać, bo to jest taki krzyżak, ale daje się tą końcówką noża, bo ona jest dość ostra. A z sakwą stało się tak, że to jest to kółko z tym, które trzyma, żeby na dole bagażnika ona się trzymała, nie odskakiwała. I tutaj to pękło, aż dotąd. Takie prawie że połowa tego pękła, więc zrobiliśmy dziury tu i tu, tu i tu i przewlekliśmy trytytki. No i teraz się to będzie trzymać. A wcześniej ta sama sakwa, mocowanie górne do bagażnika, to pękła, ta płyta. I też zrobiliśmy na podobnej zasadzie, że tu zrobiliśmy dziurę i tutaj przewlekliśmy i dociągnęliśmy trytytką. Część tego już odłamała. Część tego... A to jeszcze wcześniej, tak? Tak, to już wcześniej. A, bo widzicie, jeszcze Dorenda mówi, że jeszcze wcześniej się ten plastik po prostu stąd, bo to są jakby takie szyny dla tego. Tak, to można przestawiać. To można przestawiać, ustawiać, zależy jak się chce, bo ta sakwa nie jest lewa lub prawa, więc to w ogóle można ustawić albo tu, albo z dołu, tak jak pasuje do bagażnika, więc ta szyna aż tutaj pękła. Także i nie jest to bardzo stara sakwa, nie? I 8 lat ma. No 8 lat ma, ale też nie jest jakoś... Nie powinna być aż tak pęknięta. Bardzo dużo używana nie była, nie? A widzicie, tak wygląda ta dolina. Dość szeroka. Tam lasy. Nawet się wczoraj śmialiśmy, że wygląda to, jakbyśmy byli gdzieś w Beskidach, w Karpatach ukraińskich na przykład. To jest podobnie, tu też za namiotami to widać las iglasty, takie grzbiety charakterystyczne, także trochę zrobiło się swojsko i przede wszystkim trawa, nie sucho, nie pustynnie, ale jedziemy do Kazachstanu za chwilę i tam też takie stepy się zaczną. Dzisiaj na śniadanie zrobimy płatki z gruszką, z rodzynkami i jeszcze z resztką morwy, które mamy. Więc zaczęliśmy od obierania gruszki, potem trzeba będzie ją tylko pokroić w takie drobne plasterki, kawałki, bo chwilę to będziemy gotować, żeby ta gruszka jeszcze troszkę zmiękła. Teraz dodajemy płatki owsiane. Miarka na płatki to jest 8 łyżek. Nie, 10. 10? Zwiększyliśmy? Kiedyś było 8. No to dawno. Dawno. Dawno było 8. Okej, teraz jest 10. Trochę rodzynek i trochę morwy, tak? Tak, i za chwilę jeszcze trochę cukru. No i cynamonu oczywiście.
Potem 2 łyżki cukru, ale to już jak zacznie się gotować. Rozpalanie palnika najpierw musi się nagrzać ten cały system, który później będzie skraplał, czy nie skraplał, tylko benzynę robił, zamieniał w gaz, żeby go później było w stanie odpalić. Teraz on już jakby dogasa. Teraz mogę zawór troszkę odkręcić i zaraz powinien się już zacząć palić. Teraz już idzie normalnie. Można położyć garnek i go przykryć. Dodam jeszcze cukier. Tak, i od razu do młynaszki, gdzie będzie herbata. Tak, tu 2 łyżki i tu 2 łyżki. Już ładnie gotuje. Także z 5 minut gotowania. Trzeba to tylko od czasu do czasu mieszać, żeby nie przywarło. Tak, ja myślę, że w tym momencie już starczy, bo to już się trochę gotuje. I teraz następna operacja jest taka, to jest przełożenie tego tutaj w gąbkę i w międzyczasie położenie na palnik herbaty. Tak, a to kładziemy sobie w gąbce. Widzicie? Przykrywamy jeszcze szmatką i póki się woda nie zagotuje, to sobie będzie to wszystko tam się jeszcze będzie parzyć, zaparzać, żeby to było wszystko miękkie. Zapraszamy do stołu. A gdzie stół? Tym razem mamy tylko jakieś niski. Tak, dzisiaj mamy Jest wyższy. niski i okrągły stół. No i co? Jak to wygląda? Troszkę bliżej. To wygląda tak. To wygląda tak. To jeszcze trzeba mieszać. Jeszcze trzeba troszkę zamieszać, żeby się to ładnie... No i będzie smacznie, zdrowo. I do obiadu wystarczy. To smacznego. Smacznego. Zostało ostatnie 5 km, żeby dojechać do granicy. Skręcamy tutaj w lewo. Dorenda już tam jest. I prosta około, tak jak mówię, 5 km i powinniśmy dojechać do odprawy i później jeszcze 30 km do miejscowości Kegen. A wczoraj patrzyłem na mapę, bo chcemy jechać jeszcze zobaczyć kanion Czaryński i zostało nam z miejsca, gdzie spaliśmy, 117 km, także obawiam się, że raczej dzisiaj tam nie dojedziemy. No chyba, że się okaże, że będzie jakaś dobra, bardzo droga, przyjazny wiatr w dół i średnia 25 to jest szansa, ale nie wiem, czy tak będzie. No jeśli nie dzisiaj, no to jutro tam dotrzemy i wtedy może jedną noc prześpimy się w kanionie, a potem już pojedziemy prosto do Almaty. Tak więc dzisiaj w nocy, dzisiejsza noc to była ostatnia w Kirgizji, ale najprawdopodobniej jeszcze będziemy musieli wrócić za jakieś 2 tygodnie na 2-3 dni do Kirgizji. Może pojedziemy po prostu do Biszkeku. Do granicy dokładnie 1 km został. Zaraz pokażemy. Nie będziemy tam podjeżdżać z kamerą, żeby nie robić jakichś po prostu sytuacji, że nie wolno kręcić albo coś takiego, więc lepiej stąd. A granica jak granica, pewnie wiecie jak wygląda. I co? Masz jakieś coś do powiedzenia? Chcesz coś podsumować?
na szybko? No, droga w sumie dosyć dobra była tutaj. Tutaj tak. Od Isikula, jak zjechaliśmy z głównej trasy, to droga, najpierw był fajny asfalt, potem było trochę po kamieniach, ale te kamienie nie były najgorsze. No, a tutaj no, przy ostatniej większej wsi skończył się bardzo ładny, nowy asfalt. Była taka stara sowiecka droga, gdzie czasem asfalt nagle się pojawia, a często go nie ma. A tutaj znów 5 km jest dosyć ładny. No, czasem z dziurami. Może tam też będzie po stronie kazachskiej. No, wczoraj nam powiedzieli, że jeszcze 20 km za granicą będzie nieutwardzona droga, ale zobaczymy. Zobaczymy, może Też powiedzieli, że tutaj będzie nieutwardzona. Jeśli taka będzie jak ta, to spoko. To spoko. No, granica dokładnie tam. Widzicie, tam jeszcze nawet na samej granicy się owce pasą. No, to jest Kirgistan. Tutaj dzisiaj gdzieś po drodze też jechaliśmy mniej więcej granicą. Tak. Według mapy granica była, nie wiem, przy drodze po prostu, ale w ogóle nic nie widać było, nie wiem gdzie to było. Tam była taka, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, jedna wieża strażnicza. No stała. Jedną wieżę widziałam, nie wiedziałam czy to strażnica czy nie, bo tam na górze nic nie było za bardzo. To jesteśmy znowu w Kazachstanie, byliśmy na początku lipca, czy koniec czerwca? Koniec czerwca, jakoś tak. Tak, 2 miesiące tutaj. Ponad 2 miesiące. Ponad, tak, czyli byliśmy w czerwcu w Kazachstanie. Jesteśmy znowu. Granica przeszła normalnie, szybko, bez żadnych kolejek, nikogo tam nie było. Tylko pies potem powąchał nasze sakwy i tyle. Tam gość poprosił, żeby je otworzyć. Dali 2 pieczątki, także możemy być w Kazachstanie przez 30 dni bez rejestracji i bez wizy. I to jest bardzo dobrze. No lepiej było jak było 60, bo wtedy byśmy nie musieli kombinować nic. To przejście, którym przejeżdżaliśmy, jest czynne od maja do końca września. Codziennie od 8 do 6. Tak. Także takie sezonowe przejście. Ale bardzo fajnie, że jest tu położone w tej okolicy. Nie jedzie się za dobrze, bo mamy pod wiatr centralnie. Jeszcze do przejechania te góry, które tam widać. A wieje tak dość, że na równym, bo teraz już się zaczęły pagóry, ale wcześniej na równym nie dało się więcej jak 10-12 na godzinę jechać. Także znowu trochę męczarnia. Jeszcze się zrobiło chłodno, musiałem się ubrać, bo przez ten wiatr taki zimny. Centralnie z północy wieje. Torenda się zbliża, jest tam za mną kawałek, ale potem ją puszczę pierwszą, żeby jechała. Osiągnęliśmy Przełęcz. Ponad godzinę podjeżdżaliśmy, Tak. ale jest nagroda. A tam już widać jak jest równo. Już te góry się skończą i będzie już równiutko. Potem chyba jeszcze jedne mniejsze będą do pokonania. Tak, podjeżdżaliśmy trochę pod ten wiatr. Nie rozwinęliśmy za dużej prędkości, bo wiatr nas sporo hamował. A za to teraz się będzie fajnie jechać w dół. Dzisiaj śpimy w stepie. Właśnie dojechaliśmy na miejscówkę.
Dokładnie o zachodzie słońca. Słońce się tam chowa za górę. Jakby nie to zachmurzenie, to byśmy się zdecydowali na spanie bez namiotów, bo się zrobiło ciepło. Ale jest pewna obawa, że może zacząć padać, więc No, bo tam już pada. tam pada, tak. Ale jest całkiem fajnie się zrobiło, cieplutko, nie? No, 19 stopni, ale wiatru nie ma. Wiatru nie ma, no. Dlatego Tak. jest przyjemnie. A przyjechaliśmy stamtąd, tu byliśmy w wiosce, dostaliśmy fajny chleb. Prosiliśmy o wodę tak jak ostatnio i dostaliśmy Kolację? różne inne tak. Dostaliśmy Pani, kolację która i gotuje chleb. dla 40 osób, Poczynaj, akurat- a ja pokażę ten chleb. akurat przyniosła świeże chleby. To, no, jeszcze nie wszystko było gotowe, ale było pomidory bardzo smaczne, Kolacja bardzo jeszcze smaczne masło. Nie wiem na czym to polega, ale wszystko było bardzo smaczne po prostu. No i patrzcie, Tak, taki, on był jeszcze ciepły, on był teraz był już nie. wyjęty z piekarnika. Tutaj nie są takie ładne. Tutaj jakieś przypadkowe dziurki robią, a nie takie ładne wzorki. Ale smaczny, bo już, smaczne są. bo już 3/4 tego drugiego takiego zjedliśmy tam u niej. Tak. Także mamy na jutro Jutro. zapewniony chleb. I jeszcze dzisiaj mamy końcówkę tego, który kupiliśmy w sklepie. Więc chyba po prostu jakąś kolację znowu zrobimy taką, nie Zupkę z chlebem wiem, czy zupkę coś. z chlebem albo coś w tym stylu. No. Nie umrzemy z głodu. Nie, z głodu na pewno nie. Ani z pragnienia, bo mamy też... No, a Wodę. jaka ta woda? Bo ja parę kilometrów wcześniej z rzeczki wzięłam i ta woda była bardzo niesmaczna, tak jak wcześniej w Kazachstanie. Tam też cały czas woda była niesmaczna. Ona chyba też Teraz nie jest spróbuję. super smaczna. No, ale lepsza niż ta z rzeczki. To jest w porządku. Tak? Ja jeszcze nie próbowałem. Dobra, normalna. Tak. Bo nieraz w Kazachstanie bywa, że woda jest słona. Tak. I to nie można się tym tak napić, żeby czuć, że się człowiek napił, bo cały czas pije i cały czas ma ochotę pić dalej. No i jak ta woda nie jest zimna, to wtedy jest bardzo niesmaczna. niesmaczna. Jak jest zimna, to jeszcze można pić. Tak. I zrobiliśmy 86 km O, dzisiaj. I zrobiliśmy normę tak, 6 godzin i 15 minut. jaka jest norma? 6 godzin. Tak? No. O, nie widziałam. A nieraz Nie, jedziemy... lepiej postawić na 5, bo to wtedy przynajmniej czasem robimy ponad normą. Nieraz robimy 4, nie? O, ale to nie tak często. Nie tak często. Tak. Mamy tutaj jeszcze piwo, które wczoraj kupiłem w Kirgizji. I to będzie nasze takie piwo, które spełni dwie funkcje. Pijemy go na pożegnanie z Kirgizją, kirgijskim piwem i na powitanie Kazachstanu na kazachskiej ziemi. No. I oczywiście gasi jeszcze pragnienie. Gasi jeszcze pragnienie, tak. To co, otworzysz? Uważaj, bo może jeszcze coś tam piana polać. Bo jechało cały dzień w rowerze, więc się tam trzęsło w sakwie. No i niestety nie jest takie zimne jak z lodówki, ale myślę, że takie zimne nie jest bardzo potrzebne, bo też nie jest gorąco na zewnątrz, więc będzie ok. I Wystarczająco zimno. wystarczająco zimne. To zdrowia. No i powiem, że to piwo nasze, kirgijskie, jest bardzo dobre. To jest najtańsze piwo kirgijskie. Jeszcze to żywoje jest dobre, nie? Tylko jest Żywoje też. żywoje też jest dobre, tylko jest droższe troszeczkę, ale to jest normalne. Ale do tego dostajesz jakieś Orzeszki. orzeszki. Mhm. Ono, słuchajcie, nie jest mocne, bo ma tylko 4,2%, więc nawet wypijąc taką jedną butelkę, to spokojnie można później jechać rowerem. Nie jest to nasz żywiec, który ma 5,6. To by trzeba chyba 1,5 wypić. 1,5 litra takiego piwa, żeby coś tam poczuć. Ale jak jest upał, dobrze gasi pragnienie.
Nasza miejscówka wygląda rano. Tu stały namioty, wszystko już poskładane. I jedziemy w tamtym kierunku. Jest zachmurzone, no z jednej strony dobrze, bo się będzie jechać w miarę spokojnie, będzie To gorąco. dalej świeci słońce. Dalej świeci słońce, także jedziemy do kanionu. Zobaczycie kanion czaryński, mam nadzieję. Musimy tylko wyjść ze stepu, więc kawałek przeprowadzić rowery. Jeszcze patrzę, czy nic nie zostało, ale wygląda, że wszystko jest zabrane. Tu jest taki, pewnie wiosną tu płynie potok. Trzeba przez przejść i zaraz powinniśmy do takiej drogi dojść. Już tą drogą to jedziemy do głównej drogi. Strasznie ostro w tym stepie jest. Trzeba było uważać, żeby nie podziurawić podłogi w namiotach, żeby nie przebić termarestów, bo to się wydaje, że miękkie, ale jest dużo ostrych roślin w stepie. O. Ja w ogóle strasznie przedziurawiłam, wydaje mi się, podłogę namiotu. Przedziurawiłaś, tak? Tak, tak. No także noc w stepie też jest ciekawa. W nocy padało, troszkę wiało, ale poza tym było bardzo ciepło. 17 stopni Tak, namiot. w namiocie. Ja musiałem całkiem odkryty prawie spać. Śpiwór rozłożony i tylko byłem taki lekko przykryty śpiworem. I główna droga asfaltowa. Będzie długa, prosta, potem skręt w prawo i najprawdopodobniej gdzieś do pokonania te góry, które tam widać na horyzoncie. Te oświetlone. Taki bezkres. Tak to wygląda. A tam pasterz z owcami. Nie wiem, co te owce jedzą, te suche patyki chyba. Dojechaliśmy do mostu na rzece Czaryń i tam idzie kanion. Niestety nie mamy pontonu, żeby teraz spływać z rowerami, ale podjedziemy tam jeszcze z drugiej strony od Parku Narodowego i też spróbujemy dojechać do rzeki. No, miejsce bardzo ładne. Jeszcze zobaczę z drugiej strony drogi, jak wygląda. Jedna z wielkich atrakcji Kazachstanu, ten kanion czaryński. Jak pisze na Wikipedii, drugi co do wielkości na świecie kanion, po wielkim kanionie Colorado. Czy to prawda? Tego nie wiem. Powołuję się na informacje, które przeczytałem, ale czaryński jest naprawdę wielki, Colorado nie widziałem. Przygoda się rozpoczyna. Dojechaliśmy na parking, zaparkowaliśmy rowery. Darenda o mało się nie zabiła, potykając się o butelkę. Jeszcze jest ze 100 gramów wódki, także co, polejesz? Zerno rżane. W tym. No, Wykorzystamy górę od tego za początek. A dwornowa zierna. Zakręciłeś, Tak, zakręciłem. Także trzeba wypić, żeby jechać dalej. To twoje zdrowie. Dzięki. Powącham, czy na pewno wódka. Wódka. Znowu wysokokачественного спирта люкс. Luks. Отличается тонким ржаным вкусом и ароматом.
Powstański. Bierzej. Dla ciebie. Tak. Dobrze, dobre śniadanie zjedliśmy duże, Tak, z dobrze. dodatkowym chlebem. To przynajmniej będę w stanie, bo inaczej byłoby niebezpiecznie potem w tym kanionie. No, ale To nie jest kanion po polsku. kanion? Też kanion. W wąwozie, tak? Kanion to też jest po polsku? Tak, kanion też po polsku. Wąwóz jest troszkę coś innego. Mhm. Proszę, woda. To jest dobra wódka. Dobra woda. Ja chcę wódki. Wody. Słodka dosyć. Zobaczymy zaraz, co tam u sąsiadów słychać. Też mają wódkę, spróbujemy może inny smak. To do kole mają. Kole ma. O, to kole też bym się napił. To co, skończymy tą wódkę, nie? Dobrze zostało jeszcze. No, po jednej jeszcze zostało. To jest taka butelka, gdzie z takim czymś, żeby za szybko się nie lało. Co już nie umiesz pić. Z takim dozowniczkiem, tak? Tak. To pije ostatki, ten piękny i gładki. Mhm. Teraz trzeba by to zrobić po kazachsku i ją tam wypieprzyć, ale nie będę tego robił. Położę ją po prostu tu. Jak Darenda wypije. Jeszcze zatyczka. No to Za powodzenie dalszej misji, za udane zdobycie wizy rosyjskiej, O, tak. bo to jest teraz nasz cel na najbliższe dni, jak dojedziemy do Almaty. No złożenie przynajmniej. Złożenie i czekanie. Tak. Otrzymanie to raczej w najbliższych dniach. Nie, zależy za powodzenie tej misji. Słuchajcie, to jest można tak powiedzieć magia sobotniego dnia. Soboty, magia soboty. O. Przyszliśmy tam z pustymi rękami i tak, to są rzeczy darowane nam. Butelka Coca-Coli, ser, prezydent. No bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, tak. Jabłko, tam było więcej jabłek, ale zjedliśmy. Ja już swoje zjadłam. No i taki bochenek chleba normalny, tradycyjny. No taki ciężki, ciemny, dobry. Oprócz tego jedliśmy winogrona, pomidor, ogórki, piliśmy wódki, parę stakanów. I mi się wydaje, że ci ludzie, bo oni mieli wszystkiego dużo, a nie chcieli, ja pytałem, czy można jeszcze jedno zdrowie zrobić na filmie, oni powiedzieli, że nie. Mi się wydaje, że to, pracy nie pozwala. że pracują dla rządu, tak się przedstawili, że to są jacyś ze sprawiedliwości, może prokuratorzy, może policjanci, nieważne, było miło, fajnie, zostaliśmy z podarkami. Dokładnie też wiedzieli, kto kiedy, Tak. gdzie zginął. Tak. Kto spadł ze skały Dwóch Polaków, w 2012 roku. tak, gdzieś tam niedaleko w górach zginęło, rzeczy nie zostawiły. Tak, Zostały. a w bagażniku mieli chyba jeszcze z 15 butelek wódki. Takie całe pudło po prostu. Tak, po prostu 2 sześciopaki. No. Tak. No ja jestem trochę pijana. Po 4 wódek tylko. Tutaj wypiliśmy 2 łyżki. To znaczy ja 2 łyżki. Ja jeszcze jedną. Wodę.